Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Są sprawy, które do dziś budzą pytania. Andy Polański. Historie opowiedziane w formie autorskiej narracji dokumentalnej. Ostrzeżenie. Ten materiał zawiera opis prawdziwych wydarzeń kryminalnych. Został przygotowany w celu dokumentowania i analizy ludzkich zachowań oraz ukazania skali popełnionych zbrodni. Opisy drastycznych zdarzeń przedstawiono wyłącznie w kontekście faktów, bez zamierzonego epatowania przemocą i bez treści sensacyjnych. Celem jest zrozumienie, a nie szokowanie. Wszystkie informacje oparte są na publicznie dostępnych źródłach, a sposób ich prezentacji ma charakter edukacyjny i dokumentalny. Materiał przeznaczony jest dla odpowiedzialnych odbiorców. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na temat przemocy lub ludzkiego cierpienia, rozważ, czy chcesz wysłuchać tego odcinka. Jeśli doświadczasz przemocy, poczucia zagrożenia lub innego rodzaju trudności, proszę zwróć się o pomoc do odpowiednich instytucji lub służb w miejscu swojego zamieszkania. Rok 2010. 40-letni Joseph McStay cieszył się sukcesem, jaki przyniosło mu prowadzenie własnej firmy. Jego rodzina, żona Summer, mająca 43 lata, oraz ich dwaj synowie, 4-letni Johnny i 3-letni Joseph Jr., niedawno wprowadzili się do nowego domu w Fallbrook w Kalifornii. Firma Josepha, Earth Inspire Products, tworzyła niestandardowe fontanny oraz wodospady zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz domów oraz obiektów komercyjnych. Choć osiągnął sukces, nie przyszedł on łatwo. Zdarzało się, że przyjaźnie i relacje biznesowe rozpadały się, ale to nie było w stanie powstrzymać Josepha. Kochał to, co robił i nie zamierzał pozwolić, by złe decyzje czy niewłaściwi ludzie zniszczyli to, na co tak długo i ciężko pracował. Jednym z takich ludzi był Daniel Kavanagh. Na początku 2009 roku Joseph zaproponował wykupienie jego udziałów w firmie. Nie spodobało mu się to, co widział w zachowaniu Daniela i wolał, aby firma nie upadła przez czyjeś niewłaściwe działanie. To oczywiście rozwścieczyło Daniela do tego stopnia, że zaczął grozić zniszczeniem biznesu Josepha, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. W tygodniach poprzedzających zakończenie współpracy między nimi dochodziło do wielu wymian wiadomości, które zostały dokładnie udokumentowane. Daniel pisał: „Im później odpowiesz i się tym zajmiesz, tym gorzej to się dla ciebie skończy, Joseph”. Joseph odpowiedział: „Teraz Summer i dzieci znają prawdziwego ciebie i to, co potencjalnie mógłbyś zrobić, żeby skrzywdzić mnie i moją rodzinę”. Po czym dodał: „Byłeś w porządku, Dan, to jest po prostu żałosne”. Daniel postanowił pójść o krok dalej i napisał: „Skoro już wiesz, jak poważnie do tego podchodzę i na co mnie stać, możesz podjąć lepszą decyzję, jak to zakończyć”. Groźby nie miały jednak żadnego pokrycia w rzeczywistości i życie toczyło się dalej jak zwykle. Joseph zwrócił się do swojego znajomego, Charlesa Merritta, znanego jako Chase. Razem zaczęli budować fundamenty czegoś większego. Ale 4 lutego 2010 roku w domu rodziny McStay wydarzyło się coś, co niedawno było uznawane za jedną z największych współczesnych zagadek kryminalnych w Stanach Zjednoczonych. 8 lutego 2010 roku samochód Isuzu Trooper został odholowany z parkingu. Zaledwie 2 przecznice od granicy między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem w miejscowości San Isidro w Kalifornii. W tamtym czasie odnajdywanie porzuconych samochodów w tej okolicy nie należało do rzadkości. Jednak zaledwie tydzień później, 15 lutego 2010 roku, Michael McStay zgłosił, że jego brat oraz cała jego rodzina zaginęli z domu w Fallbrook. 2 dni wcześniej Michael udał się do domu swojego brata, Josepha, i zastał psy w ogrodzie, które szczekały, ale nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi. Dostał się do środka przez uchylone okno
W domu nikogo nie było. Jedynym miejscem, które wzbudziło jego podejrzenia, był salon. Telewizor był włączony, a na kanapie znajdowały się 2 miski popcornu w rozmiarze dla dzieci. 19 lutego 2010 roku biuro szeryfa hrabstwa San Diego uzyskało nakaz przeszukania domu, aby znaleźć jakiekolwiek wskazówki, które mogłyby pomóc ustalić, gdzie znajduje się rodzina. Nagranie z monitoringu sąsiada zarejestrowało pojazd opuszczający posesję wieczorem 4 lutego. Nie udało się jednak ustalić ani typu pojazdu, ani osób, które nim jechały. Po dokładnym przeszukaniu domu funkcjonariusze nie znaleźli śladów włamania. Nie było też żadnych oznak wskazujących na to, że doszło tam do przestępstwa. Na wczesnym etapie śledztwa przyjęto hipotezę, że rodzina mogła wyjechać na wakacje, nie informując o tym nikogo. Choć jest to rzadkie, w tej sprawie uznano, że może być to możliwe. Biuro szeryfa hrabstwa San Diego zwróciło się do Interpolu o wydanie komunikatu Beyond the Lookout w sprawie zaginionej rodziny. Jednak coś nie dawało spokoju Michaelowi, podobnie jak rodzinie McStay oraz bliskim ze strony Summer. Michael zdecydował się zatrudnić prywatnych śledczych. Razem z nimi oraz młodszym bratem Summer wszedł do domu, aby dokładnie udokumentować wszystko to, co tam znajdą. Michael McStay powiedział: sprawdziłem jego raport kredytowy. Wiem, że nie powinienem, ale to mój brat, rozumiesz? Musiałem to zrobić, to jego sprawa. Chwilę później, wskazując jedno z miejsc w domu, dodał: tutaj była kamera, brakuje jej, była dokładnie tutaj. To była jej kamera. Pamiętasz wszystkie zdjęcia, które robiła? Jej kamera była właśnie tu. Michael kontynuował. Zapytałem detektywów, hej, czy będę miał kłopoty, jeśli coś stąd zabiorę? Powiedzieli, że nie. Więc wyjąłem jedną z kart SD. Jeden z obecnych mężczyzn powiedział: jest tu gdzieś może z 20 kart SD. Serio? Pewnie, są tu od momentu, kiedy urodziły się dzieci. Michael odpowiedział: szukaj dalej, jeśli je znajdziemy, skopiuję wszystko i wyślę wam to na USB. Po chwili dodał: moja mama mówiła, że nie powinniśmy tego przeglądać, ale detektyw powiedział, że to nie jest miejsce przestępstwa i mogę zrobić co chcę. Na co drugi mężczyzna odpowiedział: może twoja mama albo moja mama powinny tu przyjść i przejrzeć wszystkie zdjęcia i rzeczy. Michael McStay powiedział: o, te zdjęcia są ode mnie, spójrzcie. Wszystkie deski surfingowe są tutaj, więc nie pojechali surfować do Meksyku. Michael wskazał kolejne miejsce. Zobaczcie, tutaj jest podwójny wózek. Podwójny wózek jest tutaj. Oni nigdzie nie wychodzili bez tego wózka. Michael McStay, brat Summer McStay oraz zespół śledczy rozmawiali z sąsiadami. Najważniejszą informacją, jaką uzyskali, było to, że jeden z sąsiadów widział ciężarówkę zaparkowaną przed domem rodziny w wieczór, w którym najprawdopodobniej zaginęli. Jeden z mężczyzn opowiadał: ktoś widział pojazd odjeżdżający tamtej nocy, ale nie wiem kto. Drugi dodał: to ta kobieta 2 domy dalej, może ona coś wie. I kontynuował: powiedziała, że zadzwoniła do detektywa i przekazała mu, że widziała dużą ciężarówkę. Michael zapytał: białą ciężarówkę? Odpowiedź: tak, biała ciężarówka z szarym akcentem, stary model, Chevy 2500, z zabudowaną skrzynią z tyłu. I dodał: powiedziała, że zadzwoniła do detektywa i że to bardzo dobrze pamięta. Michael zapytał: kiedy do niego dzwoniła? I po chwili dodał: okej, które to drzwi? Chodźmy do niej zapukać, pójdę z nią porozmawiać, teraz. Odpowiedź: ma dzieci, te 2 domy dalej, to kobieta od Takomy. Na podstawie opisu pojazdu Michael natychmiast rozpoznał, do kogo należał. Był to samochód Chase'a, wieloletniego przyjaciela i partnera biznesowego Josepha McStay. Chase Merritt został przesłuchany przez śledczych. Podczas rozmowy zadano mu standardowe pytania, czy wie coś o zaginięciu oraz czy miał z nim jakikolwiek związek. W trakcie przesłuchania przyznał, że widział Josepha McStaya i jego rodzinę wieczorem w dniu ich zaginięcia. Był ostatnią znaną osobą, która widziała ich żywych. Zeznał również, że tego dnia spotkał się z Josephem na lunch w Rancho Cucamonga, aby omówić sprawy biznesowe.
Spotkanie przebiegało pomyślnie. Firma rozwijała się dynamicznie. Od lokalnych salonów aż po klientów z Arabii Saudyjskiej. Chase zeznał, że dopiero w momencie, gdy Michael skontaktował się z nim i zapytał, czy widział Josepha, Summer lub chłopców, zaczął podejrzewać, że coś jest nie tak. Zeznał również, że tego wieczoru około godziny 20:30 otrzymał połączenie z numeru Josepha, ale nie odebrał. Wyjaśnił, że Joseph miał tendencję do długich rozmów telefonicznych, a on sam w tym czasie oglądał film w domu i chciał po prostu odpocząć. Tropy w sprawie zaginięcia rodziny McStay szybko zaczęły się urywać. Być może rzeczywiście wyjechali na wakacje albo w jakieś inne miejsce, nie mówiąc nikomu. Ale z upływem lat sytuacja zaczęła wyglądać coraz bardziej poważnie. Dopiero pewnego dnia w 2013 roku motocyklista przejeżdżający przez pustynię Mojave na północ od Victorville w Kalifornii natknął się na coś, co okazało się wstrząsające. Podczas konferencji prasowej przedstawiciel szeryfa powiedział: „Dzień dobry Państwu. W poniedziałek około godziny 10 rano otrzymaliśmy zgłoszenie od motocyklisty poruszającego się poza drogami publicznymi. Poinformował, że znalazł coś, co jego zdaniem mogło być ludzkimi kośćmi. Znajdowało się to na północ od Stoddard Wet Road w pobliżu Quarry Road, na północ od miasta Victorville”. Kontynuował: „Zadzwonił do naszego centrum dyspozytorskiego, a na miejsce skierowano zastępcę szeryfa. Po przybyciu potwierdzono obecności kości. W krótkim czasie na miejsce przybył również śledczy koronera. Rozpoczęto sprawdzanie terenu i odnaleziono to, co uznano za ludzkie kości. Następnie na miejsce wezwano antropologa sądowego, aby ustalić, czy to naprawdę ludzkie szczątki. W trakcie dalszych działań odnaleziono 2 płytkie groby. Łącznie znajdowały się w nich 4 ciała. Przez wszystkie lata poszukiwań to właśnie przypadkowy motocyklista, który zatrzymał się na chwilę na pustyni, odkrył to, czego setki funkcjonariuszy i tysiące godzin pracy nie były w stanie znaleźć. Dla rodziny McStay oraz bliskich Summer było to jak ostateczny cios. Najprawdopodobniej odnalezione ciała należały do Josepha, Summer, Johnny'ego i Josepha Juniora. Michael McStay, młodszy brat Josepha, stanął ramię w ramię ze śledczymi i szeryfem, aby zwrócić się do mediów. Powiedział wtedy: „Dzień dobry. To nie jest wynik, na który liczyliśmy, ale daje nam siłę świadomość, że są razem i że są już pewnie w lepszym miejscu. To nigdy nie jest łatwe dla rodziny osoby zaginionej. Chcesz pozostać silny i mieć nadzieję na jej bezpieczny powrót, ale nie zawsze się tak kończy. Najważniejsze pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Co się wydarzyło i kto był za to odpowiedzialny?” Michael dodał: „Znajdziemy te osoby albo osoby odpowiedzialne. Wiemy, że biuro szeryfa, FBI, wszyscy chcą doprowadzić tę sprawę do końca”. Po chwili dodał: „Chcę po prostu wiedzieć, co się stało. Kiedy to wszystko się skończy?” Mimo upływu lat rodzina McStay robiła wszystko, aby dowiedzieć się, co stało się z ich bliskimi. Ojciec Josepha, Patrick McStay, analizował każdą możliwą informację. Posunął się nawet do napisania książki opisującej jego własne śledztwo. Doktor Alexis Gray, antropolog sądowy zajmująca się miejscem pochówku, nie miała do dyspozycji wielu dowodów. Szczątki rodziny spędziły niemal 4 lata w surowych, bezlitosnych warunkach pustyni. Większość śladów uległa zniszczeniu. Razem z nimi zniknęła również nadzieja na szybkie ustalenie, kto był odpowiedzialny za te zbrodnie. Ciała były pochowane w taki sposób, że zostały naruszone przez zwierzęta. Rozkład posunął się tak daleko, że pozostały niemal wyłącznie pojedyncze kości. I w tym momencie śledztwo utknęło. Sprawa ponownie stała się nierozwiązana. Minęły kolejne 3 lata. Dopiero po tym czasie śledczy zatrzymali podejrzanego w sprawie śmierci Josepha, Summer, Johnny'ego i Josepha Juniora. Osobą, którą aresztowano, był ktoś, kogo rodzina najmniej się spodziewała. Charles Merritt.
Został wskazany jako sprawca zabójstwa Josepha McStay, Summer, Johnny'ego oraz Josepha Juniora. Nie było informacji wskazujących na udział innych osób w tej zbrodni. Chase Merritt był partnerem biznesowym Josepha. Podczas ogłoszenia decyzji Michael McStay ponownie zwrócił się do mediów. Mówiłem, że chcę doprowadzić tę sprawę do końca. Joseph był wspaniałym bratem, wspaniałym ojcem. Zrobił wszystko, żeby chronić swoich synów i Summer. Próbował pomóc Chase'owi, dawał mu pracę, kiedy tamten był w trudnym momencie życia i tak właśnie został za to potraktowany. Po chwili dodał: wiem, że są teraz w lepszym miejscu, wiem, że to brzmi banalnie, ale daje naszej rodzinie pewne poczucie zamknięcia, szansę, żeby zacząć się leczyć i iść dalej. Na koniec dodał: on poniesie konsekwencje tego, co zrobił. Te nowe ustalenia były dla wielu ogromnym szokiem. Szokiem, który sprawił, że ciężar nierozwiązanej zbrodni stał się jeszcze trudniejszy do udźwignięcia. Zwłaszcza, gdy głównym podejrzanym okazał się zaufany przyjaciel rodziny i partner biznesowy. Patrick McStay nie był przekonany, czy te informacje są prawdziwe. Po tym wszystkim, co widziałem przez te lata i po wszystkich informacjach, które zebraliśmy, nie potrafię jednoznacznie powiedzieć, że to prawda, ale nie potrafię też tego wykluczyć. Gdy Chase Merritt został zatrzymany, śledczy ponownie przeanalizowali wszystkie dowody, od momentu zaginięcia aż po miejsce odnalezienia ciał na pustyni Mojave. Dom został uznany za czysty. Nie znaleziono w nim żadnych oznak przestępstwa. Nigdy nie został oficjalnie uznany za miejsce zbrodni. To właśnie dlatego Michael McStay oraz brat Summer i zespół śledczy mogli swobodnie go przeszukać. Ale warto wrócić do tego, co znajdowało się w domu, kiedy Michael tam dotarł. 2 dziecięce miseczki popcornu stojące na kanapie, włączony telewizor i psy w ogrodzie, które wciąż szczekały. Osoba, która weszła do tego domu, była znana rodzinie. Nie było żadnych śladów włamania. Wyglądało to tak, jakby zwykły wieczór w domu McStay został nagle zatrzymany w czasie, a cała rodzina po prostu wyparowała. Największe zainteresowanie śledczych wzbudziło jednak to, co znajdowało się w płytkich grobach. W drugim grobie, obok ciała Summer, Johnny'ego i Josepha Juniora, znaleziono młot o wadze około 3 funtów. Proces Chase'a Merritta został wyznaczony na styczeń 2019 roku. Prokurator Britt Ames zamierzał wykazać, że śmierć 4 członków rodziny McStay była zaplanowana, chłodno przemyślana i motywowana chciwością oraz własnym interesem. Podczas mowy otwierającej powiedział: jak to możliwe, że 4-osobowa rodzina znika z powierzchni ziemi? Jak to możliwe, że mąż prowadzący firmę, matka wychowująca 2 dzieci, rodzina, która niedawno kupiła dom i go urządzała, po prostu znika? Szanowni Państwo, dowody w tej sprawie pokażą nie tylko, jak do tego doszło, ale również dlaczego i przede wszystkim, kto za tym wszystkim stoi. Jak do tego doszło? Każdy z członków tej rodziny, Joseph McStay, 40 lat, jego żona Summer oraz ich 2 synowie, 4-letni Johnny i Joseph Jr., który 4 dni przed śmiercią skończył 3 lata, zostali brutalnie pobici, generalnie w głowę oraz okolice twarzy, co spowodowało ich śmierć. Dlaczego? Sprowadza się do podstawowej ludzkiej emocji, o której mówiliśmy już podczas wyboru ławy przysięgłych. Do chciwości. To właśnie chciwość była motywem. Mowa otwierająca obrony podważała jednak twierdzenie prokuratury, jakoby to Chase Merritt był odpowiedzialny za te zabójstwa. Obrona twierdziła, że posiada dowody wskazujące, że oskarżony nie miał nic wspólnego z tą zbrodnią. Ich celem było wykazanie, że za morderstwem stała inna osoba. Powróciło nazwisko, które pojawiało się już wcześniej. Daniel Kavanagh. To właśnie on został wskazany przez obronę jako tak zwany Denny Suspect. Zgodnie z prawem Denniego obrona musi wykazać 3 elementy: motyw, możliwość działania oraz dowody bezpośrednio łączące tę osobę z przestępstwem. Jeśli te 3 warunki nie zostały spełnione,
Obrona nie może nawet zasugerować, że za zbrodnię odpowiada ktoś trzeci. Obrona twierdziła, że Daniel Kavanagh groził Josephowi po tym, jak ich współpraca się zakończyła. Jeszcze bardziej obciążające miały być słowa, które według relacji wypowiedział zaledwie 10 dni po odnalezieniu ciał rodziny McStay. Z informacji zebranych przez obronę wynikało, że podczas jednego z konfliktów biznesowych Kavanagh powiedział: „Wiem, jak sprawić, żeby ludzie znikali. Znajdą twoje kości na pustyni”. Mężczyzna miał później powiedzieć to swojemu sąsiadowi, a ten zgłosił sprawę do biura szeryfa hrabstwa San Diego i złożył oficjalny raport. Było to poważne oskarżenie, takie, które jeśli okazałoby się prawdziwe, mogłoby całkowicie zmienić przebieg procesu. Dla Patricka McStay nie było to jednak wiarygodne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak długo znał Daniela. „Znam go”, powiedział. „Poznałem Dana lata temu, kiedy Joe po raz pierwszy zaczął z nim pracować przy tworzeniu strony internetowej dla całej firmy. Tego wiele osób nie wie”, pisał o tym w książce. „Na początku to ja byłem partnerem Joe'ego w biznesie. Joe ogłosił upadłość rok wcześniej. Wiem o tym, bo to ja zapłaciłem prawnikowi. Zrobiliśmy to, bo wtedy byłem w dobrej sytuacji finansowej. Byłem takim cichym wspólnikiem. To ja zapewniałem linie kredytowe i całe zaplecze. I właśnie wtedy poznałem Dana. Julie i ja wielokrotnie rozmawialiśmy o Mericie. Nie ma co do tego wątpliwości. Uważam, że był do tego zdolny”. Po chwili dodał: „Ale Dan Kavanagh? Nie lubię tego mówić, ale powiem wprost. Dorastałem w latach 50., 60. i 70. i dla mnie Kavanagh był kimś w rodzaju ulicznego cwaniaka. Miał duże usta, ale nic poza tym. Według Patricka Daniel Kavanagh był kimś, kto dużo mówił, ale niewiele robił”. 10. dnia procesu na salę sądową wezwano dr Alexis Gray, antropolog sądową. Podczas swoich zeznań opisała przebieg prac przy odkryciu grobów oraz stan, w jakim odnaleziono ciała. Ciało Josepha znajdowało się w głębszym grobie. Gdy je znaleziono, było owinięte w koc i związane izolowanym przewodem. Obrażenia, jakich doznał Joseph, obejmowały złamanie lewej kości ciemieniowej i potylicznej, złamanie podstawy czaszki, złamanie prawej kości ciemieniowej, złamanie prawej kości piszczelowej oraz złamanie trzeciego żebra po prawej stronie. Ciała Summer, Johniego i Josepha Juniora znajdowały się w znacznie płytszym grobie. Był to grób, do którego łatwo mogły dostać się zwierzęta. Część kości została przemieszczona nawet na odległość setek metrów od miejsca pierwotnego pochówku. Z ustaleń wynikało, że Summer doznała bardzo poważnych obrażeń. Złamania żuchwy były tak rozległe, że została ona znaleziona w 3 oddzielnych częściach. Stwierdzono również złamanie lewej kości ciemieniowej, 2 złamania prawej kości czołowej oraz złamanie lewej kości czołowej. Jedno ze złamań kości ciemieniowej było na tyle głębokie, że wewnątrz czaszki znaleziono fragmenty włosów. Prokurator Britt Ames odniósł się także do losu dzieci. Powiedział: „Nie było powodu, by zabijać te dzieci, chyba że sprawca wiedział, że mogą go rozpoznać. Była to przemoc z użyciem ciężkiego przedmiotu, podobnego do młota znalezionego w grobie razem z Summer. To nie było jedno uderzenie, które miało kogoś obezwładnić. To było wielokrotne zadawanie ciosów. 3-letnie dziecko, 4-letnie dziecko. To było działanie zamierzone, świadome i zaplanowane. Zakres obrażeń wskazuje na skrajne użycie siły wobec 2 małych chłopców, którzy nie mieli możliwości się bronić. Nie było nikogo, kto mógłby im pomóc, ich opiekunowie już nie żyli. Tego mógł dokonać tylko ktoś, kto działał bez żadnych zahamowań i skrupułów”. Można się zatem zastanawiać, dlaczego to właśnie Chase Merritt stał się głównym podejrzanym. Jaki mógł mieć motyw? To pytanie zaczęło pojawiać się coraz częściej wraz z rozwojem procesu. W trakcie śledztwa ustalono, że z konta firmowego wypłacono duże sumy pieniędzy jeszcze przed zaginięciem rodziny McStay. Zarejestrowano również kilka większych przelewów. To właśnie tutaj, według śledczych, mogło mieć swój początek całe zdarzenie. Pojawiło się podejrzenie, że Chase Merritt mógł fałszować czeki i wypłacać sobie znaczne kwoty pieniędzy.
Z ustaleń wynikało, że podczas spotkania biznesowego 4 lutego Joseph McStay miał odkryć te nieprawidłowości i zakończyć współpracę z Chase'em. Czeki, które zostały zrealizowane już po zaginięciu rodziny, pochodziły z systemu księgowego firmy QuickBooks. W przypadku dużej firmy, takiej jak właśnie ich, podobne operacje finansowe nie musiałyby wzbudzać podejrzeń. Jednak kluczowe było to, że wypłaty miały miejsce już po zaginięciu rodziny. Tego typu działania mogły sugerować, że ktoś próbował wypłacić jak najwięcej środków, zanim konta zostaną zablokowane przez śledczych. Ustalono również, że przed zaginięciem Chase był winny Josephowi około $42,000. Mogło to stanowić silny motyw. Prokuratura twierdziła, że tamtego wieczoru Chase przyjechał do domu McStay, aby próbować naprawić sytuację z Josephem. Według tej wersji wydarzeń doszło do poważnej kłótni. W jej trakcie Chase miał sięgnąć po młot znajdujący się w kuchni w domu, którym był w trakcie remontu. Podczas pierwszego uderzenia miał chybić zamierzonego celu i trafić Josepha w prawą stronę klatki piersiowej. Sekcja zwłok wykazała złamanie żebra właśnie w tym miejscu. Ten szczegół miał duże znaczenie. Chase był leworęczny. Uderzenia zadawane przez osobę leworęczną najczęściej padają bezpośrednio z przodu lub w prawą stronę ciała osoby stojącej naprzeciw. Pojawiło się również pytanie, gdzie dokładnie doszło do zbrodni. Michael McStay oraz zatrudniony przez niego zespół śledczy nie znaleźli w domu żadnych śladów przestępstwa. Tego samego nie stwierdzili również funkcjonariusze biura szeryfa hrabstwa San Diego. Mimo to prokuratura utrzymywała, że do zbrodni doszło właśnie w domu. Brak śladów krwi tłumaczono tym, że rodzina była w trakcie remontu. Dywany zostały usunięte, a podłogi zastąpione winilem. Ułatwiało to usunięcie ewentualnych śladów. Pozostawała też kwestia zeznań sąsiadki. Była przekonana, że pojazd Chase'a stał przed domem rodziny w wieczór ich zaginięcia. Miejsce pobytu Chase'a w tym czasie nie zostało jednoznacznie ustalone. Twierdził, że był w domu i oglądał film. Faktem jest jednak, że jego telefon komórkowy przestał być aktywny na okres nawet do 6 godzin, dokładnie w czasie, gdy rodzina znikała. To był wystarczający czas, by usunąć ślady i pozbyć się ciał, bez możliwości ustalenia lokalizacji na podstawie sygnału telefonu. Jednym z materiałów, który znalazł się w rękach prokuratury, było nagranie z przesłuchania Chase'a Merritta. W trakcie rozmowy wielokrotnie odnosił się do swojego przyjaciela i partnera biznesowego w czasie przeszłym, już krótko po jego zaginięciu. Powiedział: Joseph był jednym z moich najlepszych przyjaciół i oczywiście moim partnerem biznesowym i to nie jest coś, z czym chciałbym żyć. Zapytany o Josepha odpowiedział: był niższy ode mnie. Mogę też mniej więcej powiedzieć, ile ważył, bo w jednym z artykułów podano, że ważył 175 funtów. Miał około 5 stóp i 8 cali wzrostu, może trochę więcej. Na pewno był wyraźnie niższy ode mnie. Mówiąc o dzieciach, dodał: chłopcy byli bardzo żywi. Często wchodzili na kuchenne blaty. Zapytany o sposób wychowywania dzieci, odpowiedział: nie, ona nie wierzyła w żadne kary fizyczne. Powtarzała tylko: przestań, 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 bądź grzeczny. I robiła to nawet przez pół godziny, aż dzieci same traciły zainteresowanie i zajmowały się czymś innym. W pewnym momencie jeden ze śledczych zwrócił uwagę, jak często Chase używa czasu przeszłego, mówiąc o tej rodzinie. Większość sprawy prokuratura opierała się na dowodach bezpośrednich. Wskazywały one, że Chase Merritt miał zarówno motyw, jak i możliwość popełnienia zbrodni. Jednak brakowało bezpośrednich dowodów. W domu nie znaleziono nic, co wskazywałoby, że doszło tam do zabójstwa. Nie było śladów sprzątania, nie znaleziono krwi ani jej pozostałości. Poza niewyraźnym nagraniem z monitoringu sąsiada, które mogło wskazywać na obecność ciężarówki Chase'a przed domem 4 lutego 2010 roku. Pozostawało niewiele innych kluczowych dowodów. Sprawa opierała się na kilku istotnych elementach. Nakaz przeszukania samochodu Isuzu Trooper należącego do rodziny McStay, pochodzący z lutego 2010 roku, wykazał obecność niewielkich ilości DNA Chase'a Merritta. Materiał genetyczny znaleziono na kierownicy, na dźwigni zmiany biegów oraz na pokrętłach klimatyzacji.
Obrona argumentowała jednak, że tak niewielkie ilości DNA mogły zostać przeniesione pośrednio, na przykład podczas zwykłego kontaktu, jak uścisk dłoni. Nie znaleziono żadnych śladów krwi ani w samochodzie, ani na Chase'ie. W trakcie przesłuchań Chase przyznał również, że nie darzył Summer McStay sympatią. Choć samo w sobie nie jest to przestępstwem, tego typu wypowiedzi wzmacniały obraz budowany przez prokuraturę. Pod lupą znalazły się także aktywności w telefonie oraz historia wyszukiwań w internecie. W dniach bezpośrednio po zaginięciu rodziny Chase wyszukiwał m.in. jak zmienić tożsamość. Osoby związane ze sprawą wielokrotnie wracały do domu McStay, szukając dodatkowych wskazówek, choć policja nigdy oficjalnie nie uznała go za miejsce zbrodni. Jeden z przyjaciół rodziny zauważył kilka szczegółów już w pierwszych tygodniach po zaginięciu. Podczas wizyty w domu, kiedy przygotowywano go do sprzedaży, zwrócił uwagę na 3 elementy. Pierwszy, brak pokrowca z rozkładanej kanapy typu futon w salonie. Według niego zawsze się tam znajdował. Początkowo policja nie uznała tego za nic istotnego, jednak kilka lat później, gdy odnaleziono ciało rodziny w płytkich grobach, okazało się, że ten sam pokrowiec został użyty do owinięcia ciała Josepha. Został odnaleziony w grobie. Drugi element to kuweta malarska wypełniona zaschniętą farbą. Przyjaciel uznał to za nietypowe. Wcześniej uczył matkę Josepha, Susan Blake, jak wykładać takie kuwety folią, aby uniknąć ich czyszczenia po malowaniu. Robiła to podczas remontu domu po zaginięciu rodziny. Ten szczegół mógł sugerować, że ktoś inny przebywał w domu po zdarzeniu i mógł próbować ukrywać ślady. Później odkryto możliwą plamę farby na biustonoszu Summer. Znaleziono ją przy ciele w miejscu pochówku. To dodatkowo potwierdzało, że obserwacja przyjaciela mogła mieć znaczenie. Trzeci szczegół dotyczył ubrań rozrzuconych na podłodze w głównej sypialni. Dla przyjaciela było to szczególnie dziwne. W przeszłości mieszkał z Josephem i wiedział, że był osobą bardzo uporządkowaną. Nie zostawiłby takiego bałaganu. Proces toczył się powoli. Prokuratura budowała sprawę opartą niemal wyłącznie na dowodach pośrednich. Całość zakończyła się po niespełna 5 miesiącach. W czerwcu 2019 roku ława przysięgłych obradowała przez 6 długich dni. W piątek 7 czerwca 2019 roku osiągnięto werdykt. Został on odczytany w poniedziałek rano. My, ława przysięgłych, w powyższej sprawie uznajemy oskarżonego Charlesa Raya Merritta za winnego morderstwa pierwszego stopnia zgodnie z paragrafem 187a Kodeksu karnego w sprawie śmierci Josepha McStaya. My, ława przysięgłych, w powyższej sprawie uznajemy oskarżonego Charlesa Raya Merritta za winnego morderstwa pierwszego stopnia zgodnie z paragrafem 187a Kodeksu karnego w sprawie śmierci Summer McStay. My, ława przysięgłych, w powyższej sprawie uznajemy oskarżonego Charlesa Raya Merritta za winnego morderstwa pierwszego stopnia zgodnie z paragrafem 187a Kodeksu karnego w sprawie śmierci Johnego McStaya. My, ława przysięgłych, w powyższej sprawie uznajemy oskarżonego Charlesa Raya Merritta za winnego morderstwa pierwszego stopnia zgodnie z paragrafem 187a Kodeksu karnego w sprawie śmierci Josepha McStaya Jr. W fazie wymierzania kary prokuratura rozpoczęła od pokazania nagrania. Na filmie widać rodzinę McStay. Joseph i Summer bawią się z dwójką swoich synów na huśtawkach. Chłopcy śmieją się, gdy rodzice ich łaskoczą i żartują. W tle zachodzi kalifornijskie słońce. Zwykły moment, zwykłe życie. Ława przysięgłych ostatecznie zarekomendowała karę śmierci dla Charlesa Merritta za zabójstwo Summer, Johnego i Josepha Jr. W przypadku Josepha McStaya zarekomendowano karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Formalne ogłoszenie wyroku wyznaczono na 27 września 2019 roku. Wyrok zapadł. Charles Chase Merritt został uznany za winnego, ale ta sprawa nigdy nie była oczywista.
Nie było jednego dowodu, który wszystko by wyjaśnił. Nie było nagrania, nie było świadka, nie było miejsca zbrodni. Był za to ciąg zdarzeń. Motyw, okazja, zachowanie i decyzje. I to właśnie ten łańcuch poszlak przekonał ławę przysięgłych, że odpowiedź jest tylko jedna. W 2026 roku Charles Merritt nadal przebywa w celi śmierci w stanie Kalifornii. Czeka na wykonanie wyroku. Do dziś utrzymuje, że jest niewinny. A sprawa rodziny McStay wciąż budzi wiele pytań. Czy sprawiedliwości stało się zadość? Czy wszystkie elementy tej układanki naprawdę do siebie pasują? Czy może najważniejszy fragment tej historii wciąż pozostaje niewidoczny? 4 osoby zniknęły bez śladu. Zostały odnalezione lata później, setki kilometrów od domu. A odpowiedź na pytanie dlaczego dla wielu wciąż nie jest jednoznaczna. A może to tylko najlepiej złożona wersja wydarzeń, jaką udało się stworzyć na podstawie dostępnych faktów? Jak wy oceniacie tę sprawę? Czy uważacie, że Chase Merritt był winny? Czy może gdzieś po drodze coś zostało przeoczone? Dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału i mieć wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, możecie dołączyć do grona patronów, którym w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy również wspierają ten projekt za pomocą komentarzy, subskrypcji i lajków. To właśnie dzięki wam ten kanał może się rozwijać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.